Kurna, jaki mam tu porządeczek, aż można fotki strzelać. Cześć, nazywam się Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Jestem nad rzeką Nogat koło Elbląga. To łowisko jest mi troszkę znane, bo byłem tutaj rok temu i myślę, że powstał wtedy fajny film. Jak chcielibyście go zobaczyć, to kliknijcie i tutaj pewnie Wam się wyświetli link do tego filmu. Także mam jakieś spostrzeżenia odnośnie tego łowienia, które zaprezentowałem właśnie w tamtym filmie. Chciałbym wnioski, które wyciągnąłem z tamtego łowienia, przełożyć na dzisiejsze łowienie i dobrać się do dużych leszczy. Czy mi się uda? Zobaczymy. Zapraszam na film. Przygotowałem jedną mieszankę zanęty z gliną. Nie mam oddzielnie gliny, zanęty. Wszystko co tu jest, to jest jedna mieszanka. Mniej więcej w proporcji 2:1. 2 części zanęty, 1 część gliny. Zamierzam to łowisko zanęcić. Ostatnio jak tutaj byłem, zacząłem bez nęcenia i to nie było dobre, tak myślę. Dopiero po zanęceniu łowiska pokazały się ryby, dlatego dzisiaj już nie chcę tego błędu powtarzać, co ostatnio zrobiłem, więc na starcie zanęcę to łowisko. Podam około 2 litry mieszanki. Ostatnio rybom pasowały dendrobeny, więc na pewno one pójdą do mojej mieszanki. Także babeczka z dendrobenek. Około to jest 125 ml białych robaków. Mam też jokersa, więc tego jokersa też dodam. Nie mam go wiele, bo mi zostało z ostatniego wędkowania. Ale też taka może 50 tutaj będzie tego jokersa, żeby go tam troszkę było widać. Dodam też odrobinę grubej ochotki. Mieszanka jest za sucha, ale celowo mam przygotowaną suchą mieszankę na półce, bo z nią mogę zrobić wszystko, więc tutaj dodawałem mokre przynęty i do końca nie wiedziałem, na ile one wpłyną na tą mieszankę, że się zrobi bardziej mokra. Zrobiła się bardziej mokra, ale może do koszyczka jest ok, natomiast do nęcenia za pomocą tego koszyczka zanętowego, no to nie będzie dobre, nie podoba mi się. Musi być według mnie troszkę bardziej spoista ta zanęta. Dodam wody. No już ta konsystencja jest taka, jak mi się podoba. Odsypię sobie tej zanęty troszkę, bo ja tą zanętę będę chciał podać część w wałkach, część luzem, więc to co ma być luzem to odsypię na bok. Natomiast tą część skleję, więc dodam troszkę kleju szarego do tego. Jak to zawsze, jak się dzieje magia, to dymek się unosi, więc teraz zadzieje się magia. Expecto Patronum! Kilka wałeczków, kilka luźnych koszyczków i łowisko będzie zanęcone.
wszystko zanęcone, więc mogę przystąpić do wędkowania. Zarzuciłem już zestaw. Przygotowałem dwa wędziska Ascension, jedno 3,60 do 60 gramów, drugie 3,80 do 80 gramów. Będę chciał najprawdopodobniej łowić tym lżejszym wędziskiem, bo najczęściej się tu łowi koszyczkami do 60 gramów. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że ta woda potrafi troszkę szybciej płynąć. Przekonałem się o tym na własnej skórze w zeszłym roku, że nawet trzeba by było założyć koszyczek ponad 70-gramowy z wąsami, czy tam z kolcami. Dlatego mam też tą cięższą, powiedzmy, cięższe wędzisko. W obu wędziskach mam te same kołowrotki Extremity 520, plecionka 0,12 i na końcu zestawu akurat tutaj mam 30 cm odcinek federgumy. Nie mam federlinku, po prostu krętlik z zagrawką mam na żyłce. Wybrałem do łowienia koszyczki tego typu, otwarte koszyczki open end. Zabudowane tutaj to są heksmesze z kilkoma tylko otworkami, żeby one całą tą zawartość, którą będę chciał podawać w koszyczku, transportowały na dno. Myślę, że tu jest około ponad 4 metry, może nawet i 4,5 metra głębokości, więc jakiś ruch był na szczytówce, więc chciałbym... Jest pierwsza ryba i to będzie leszcz. Więc chciałbym, żeby ten koszyczek transportował tę zawartość na dno, żeby tam w toni nie pozostawiał żadnej smugi. Przynajmniej na razie. Jeżeli uznam, że nie ma ryb w łowisku i będę chciał je zwabić na przykład w łowisko, no to być może koszyczek nawet taki typu wire, czyli druciak z większymi oczkami będzie lepszy, no bo więcej tej zawartości będzie się odrywać podczas opadania koszyczka. Natomiast chcę łowić z dna, więc zaczynam od tego koszyczka i mam nadzieję, że tak będę łowił i te ryby się ustawią w moim łowisku, w miejscu, gdzie zostało zanęcone. Zacząłem dosyć odważnie, bo na haczyku miałem kawałek dendrobeny i 3 białe robaki. Branie po 4 minutach, więc jakoś taki, powiedziałbym, normalny czas. Ale przyjemna ryba jak na start. No już? No nie chce mi się tutaj ładnie ułożyć. Ryba pewnie zacięta, no zobaczcie. Przyjemna rybka, na rozpoczęcie fajna, ale mam nadzieję na większe. To taka ryba, myślę, że za 45 cm może mieć. No nawet 46, więc taki już przyjemny kaliber. Kochany. Ospały jakiś. Ale tak jak ja z rana. Przynajmniej dzisiaj. Reakcja na nęcenie jest świetna jak na razie. Ta ryba wzięła dużo szybciej. Podobnej wielkości leszcz. Może troszkę większy brzuszek ma. Pewne branie. I oczywiście ryba do wypuszczenia. Trzeba je pionizować, bo one jak nie dostanie pionu, to nie chcą odpłynąć. Widziałeś? Zanęciłem łowisko 36 metrów od brzegu, 36 metrów od szczytówki. Tak się zastanawiałem, w które miejsce podać tą zanętę, bo wczoraj jak robiliśmy live'a na stronie Prestona, no to tutaj odzywali się miejscowi wędkarze, którzy, gdy powiedziałem, że łowię na 30 metrze, to stwierdzili, że łowię za blisko, że trzeba łowić 40 metrów od brzegu. Nie wiedziałem dokładnie, jak to mierzy, czy ktoś mierzy 40 metrów od szczytówki, czy od kołowrotka, no bo to jest różnica. Więc dzisiaj
bardzo dokładnie wysądowałem ten odcinek między 30 a 40 metrem. Co 2 metry sobie zaznaczyłem plecionkę na klipsie i na każdej długości mierzyłem sobie stoperem czas. No i właśnie pomiędzy tak 35 a 38 metrem tak wyczułem, jakby tam była dosyć taka twarda półka. Bliżej na 30 metrze właśnie jak ja łowiłem, to jest tu najgłębsze miejsce. 30-32 metry to było według dzisiejszych moich i zresztą wczorajszych też takich badań dna, no to było takie najgłębsze miejsce, tak jakby środek tej rynny. Kierując się tym, że no tu miejscowi zachęcali do łowienia dalszego, postanowiłem właśnie wyjść trochę z tej rynny na taki kawałek takiego kilka metrów blacika, bo później znów wtedy już tam dalej tak gwałtownie to dno wychodzi do góry, więc uznałem, że ten blacik, myślę, koło tego kantu to będzie fajne miejsce. Czy takie fajne miejsce się okaże? No to zobaczę, no po kilku godzinach będę to wiedział. Pierwszy zarzut wykonałem 40-gramowym koszyczkiem, ale coś mi nie pasowało, wydawało mi się, że to jest za lekko. Założyłem 50-gramowy koszyczek, złowiłem szybko 2 ryby i po tych 2 rybach zarzuciłem po raz kolejny. No nie mogę złowić ryby, ale teraz widzę po szczytówce, że tak jakby ten koszyczek mi przeskakiwał. Zwiększył się uciąg, więc muszę coś wymyślić. Te koszyczki są tylko do 50 gramów, więc muszę jakoś zwiększyć masę tych koszyczków. Mam obciążenie takie, jak jest do wyważania kół, więc dodam tutaj 2 kawałeczki. No i spróbuję z tego zrobić 60-gramowy koszyczek. Tak wygląda stuningowany koszyczek. Mam nadzieję, że pomoże mi utrzymać zawartość tego, co tam jest w środku na moim stanowisku, a nie będzie przepływał sobie przez całe tutaj stanowisko. Nie siadaj, wstawaj. No ciężki koszyczek, cięższy koszyczek. Dołożyłem 10 gramów i stoi w miejscu, nie przesuwało tego koszyczka, więc to już wystarczyło, żeby zatrzymać koszyk tu, gdzie nęciłem. No i od razu jest efekt. Co prawda musiałem czekać dłużej, no bo branie nastąpiło około, nie wiem, prawie 7 minut czekałem na rybę, natomiast nastąpiło pewne branie i kolejny leż do kolekcji. Tutaj na tym Nogacie ciekawie jest. Właśnie taką pod koniec zimy, można powiedzieć, czy w środku zimy, no bo luty to jest środek zimy, że te leszcze tutaj przypływają, tylko mam takie spostrzeżenia, że one tak jakby, nie wiem, nie chcę powiedzieć rocznikami, ale tak jakby tu wielkościowo te ryby wpływały, bo był okres, że wędkarze chwalili się takimi leszczami nawet ponad 2 kg, a teraz widzę, bierze taki rocznik. I tak jak widziałem u wędkarzy, którzy też obok złowili ryby, no to właśnie takie ryby o niecałe 50 cm. To są takie ryby dominujące, czyli ponad kilogramowe czy około kilogramowe ryby. Tak jakby te większe już sobie gdzieś tam przepłynęły w swoje rewiry i w to miejsce przypłynęły mniejsze. Nie wiem, czy to jest prawidłowy wniosek, czy nie. Zakręciło im się w głowie. Mogę gadać? 2 ryby mnie teraz oszukały, ale mam takie wrażenie, że zbliżam się do tego, co one tam chcą i potrzebują, więc muszę się tutaj poprawiać, żeby się dopasować do tego, co rybom dzisiaj odpowiada. Zacząłem łowienie dosyć długim przyponem. Tak mniej więcej od koszyczka do haczyka było 1 metr długości, no i to na początku działało. Jak ta woda tak zaczęła płynąć, zmieniłem koszyczek, to miałem teraz takie wrażenie, tak jakby coś tam się działo z tą moją przynętą. Czekaj, zarzucę. Jak ta woda przyspieszyła, to teraz miałem takie wrażenie, jakby coś się działo z moją przynętą. Były jakieś takie delikatne wskazania na szczytówce, ale no nie odczytałem tych wskazań jako taki wskaźnik zacinaj, bo to jest branie. Tylko co jakiś czas jakieś takie
skubnięcia, powiedzmy, i wyciągnąłem pusty haczyk. Na haczyku nic nie było. To uznałem, że była za duża odległość haczyka od koszyczka, za późna sygnalizacja, więc skróciłem ten przypon mniej więcej ze 20 cm. No i teraz nastąpiło bardzo czytelne, wyraźne branie po chwili. No ale niestety ryba się spięła, więc tak jeszcze się zastanawiam, chyba zaraz wezmę większy haczyk, założę, żeby po prostu być skutecznym, żeby te ryby zacinać. Więc nie będę jeszcze zarzuciłem na 14, ale wezmę 12 haczyk. Być może rozmiar więcej, to sprawi troszkę większy haczyk, szerszy łuk kolankowy i to zacięcie będzie bardziej pewne. No kurczę, delikatne to branko było. No branie znowu szybkie było. Skończyłem gadanie, wziąłem się za szykowanie przyponu i tylko wyjąłem ten przypon, nie zdążyłem go skrócić i nastąpiło branie. Także jakby te ryby tam ustawiły się tutaj w tej zanęcie, no bo mam teraz wrażenie, kilka zarzutów takich dosyć regularnych. Znaczy kilka zarzutów było i dosyć regularne brania, co mi się bardzo podoba. Lubię takie łowienie systematyczne. Zawsze staram się łowić systematycznie, bez jakiegoś szarpania. Czy łowię szybciej, czy łowię wolniej. Zależy mi na tym, żeby robić to systematycznie. Nie zawsze się tak da, ale do tego dążę. No ten tak jakby był troszkę większy. No 50 jeszcze nie ma, ale jakby był większy. No takie łowienie to lubię, to mi się właśnie podoba. Przewidywalne, równe. Do tego zawsze dążę. Ale lecą gęsi pięknie. Od razu na mnie, możesz później kamerę wziąć. Gąski, gąski, do domu. Boimy się. Czego? Tylko teraz mi tu głupot nad głową nie robić, bo kurde plackiem dostanę. Może będę miał szczęście, co? Jakby tak poszło. Rozchlapałoby się tak na orderach. Fajne wędkowanie, bo teraz tak jakby coraz więcej rozumiem. Nie zmieniłem tego haczyka wreszcie na większy haczyk. Łowię tym mniejszym. No bo tak naprawdę te ryby nie dają mi troszkę czasu na to, żebym sobie przygotował przypon, chociaż już mam gotowy. Ale skoro łowię teraz regularnie i no jestem skuteczny, to na razie jeszcze odłożę tą zmianę. Jak coś działa, to nie trzeba tego psuć, bo lepsze jest wrogiem dobrego. Ładna rybka, ładna, tutaj waleczna. Muszę tutaj wysoko, bo tutaj chyba bardzo gwałtownie to koryto wychodzi. Gdzieś tam na pewno są na dnie jakieś zaczepy, a to jest taki z tych bardziej walczących leszczy. Może nie wiem, nie jest jakiś wielki, ale ma charakter. No nie, jest dużo większy od tamtych. No to już jest taka rybka, która ojej, cieszy, bardzo cieszy. To już na pewno jest ponad 50 i to tak dobrze ponad 50. O, to jest to! Takie leszcze to ja mogę łowić. Ledwo go trzymam, z drugiej strony już nie mogę go objąć. Już takie mięsiste tutaj wargi. Piękny leszcz. Piękny, piękny. Miarka tutaj. O, ponad 5 dych już widzę. Tak mniej więcej 1,5 palca. Jakieś 3-4 cm więcej. 53-54 cm. Tej klasy ryba.
piękna. No, tutaj się trochę ubrudziłaś. Zobaczcie, uwielbiam te ryby. Spróbuję tę rybę z ręki wypuścić. Taka piękna sztuka. Oj, ciężka, bardzo ciężka ryba. Podbierak na bok. Taka grzeczna byłaś, no. Daj tutaj, pokaż się, jak ty z klasą potrafisz odpłynąć. Ona mi przypadła do gustu, ja jej chyba nie bardzo, no ale i tak się cieszę, że tu była. Jak na razie to skuteczną przynętą są 3 białe robaki barwione na czerwono, do których dokładam też kilka ochotek. 3-4 ochotki, więc to już jest taka dosyć duża, wyraźna przynęta. Myślę, że te ochotki są ważne, bo jak zacząłem dodawać ochotki na haczyk, to te branie następowały szybciej. Zacząłem od tych białych, natomiast no te ochotki, zobaczcie, no to już jest kawał konkretnej przynęty. I one wpływają na to, że te ryby biorą. Teraz było piękne branie. No to kurczę, na razie to ta ryba nie wydaje się duża. Co to jest? A tak zatrzepotało tą szczytówką, a to wcale nie jest jakaś duża ryba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dziwnie walczy w ogóle, jakoś tak szarpie. Ciekawe, co to może być, bo jakoś nietypowo walczy. Jakiś mały leszczyk. O, tutaj już troszkę te ruchy są bardziej męskie, mocniej ugina szczytówkę. Ciekawe, co to będzie. Leszczyk, ale jakiś taki nieduży. Nie no, taki jak te pierwsze, więc krzywdy nie ma. Najmniejszy z dzisiejszych leszczy, ale wziął zdecydowanie najbardziej pewnie. To branie było takie pewne. Wypuszczam. To wariat mały. Wędka daje radę, to jest kij do 60 gramów. O tak, zastanawiałem się, dlaczego nie mam wybrania leszcza. Złowiłem jazgara, to nie jest dobry znak, bo były leszcze, przypłynął jazgarz, to znaczy, że tak jakby te leszcze gdzieś odpłynęły. Zarzucę jeszcze raz. Jeżeli nie będzie brania leszcza, a będzie jazgarz, no to będzie dla mnie jasny sygnał, że to łowisko wymaga donęcenia. Z tego też powodu uważam, że nie można bardzo długo zestawów w wodzie przechowywać, bo można siedzieć i się na branie nie doczekać. Ja akurat był taki moment, że było jakieś delikatne wskazanie, ale czekałem na pewne branie, więc tego nie zacinałem. Ono nie nastąpiło, ale to już wiem, co to było. Także rzut testowy, czy te leszcze tam, czy ten jeden jazgarek się tam zaplątał między tymi leszczami, jakoś mu się udało, czy one odskoczyły i trzeba je donęcić. Cały czas łowię tym koszyczkiem wielkości XL, żeby podawać dosyć dużo przynęt, ale być może pomimo tego, że wydaje mi się, że podaje dużo przynęt, no to łowisko trzeba donęcać, bo są leszcze, są też inne ryby, które no wyjadają to, co tam się poda w łowisko. Wspominałem też o wędzisku. Bardzo solidne wędzisko.
opisane jako kij do 60 gramów i to jest taka bezpieczna masa, którą można zarzucać. Natomiast ja teraz mam założony 60-gramowy koszyczek i do tego jest jeszcze wsad do środka. No to nie wiem, ile to może ważyć, z 80 gramów, może lepiej. O, delikatne znowu wskazanie, ale to nie było chyba wskazanie, które by zachęcało do zacięcia. Także 90 gramów jestem w stanie zarzucić na 35 metrów. Myślę, że jest jeszcze delikatna rezerwa. Oczywiście to nie jest taki rzut szarpany, bo być może przy tym szarpanym rzucie bym mógł uszkodzić kij. Natomiast przy takim płynnym, dosyć mocnym, ale płynnym zarzucie ten kij spokojnie na 35 metrów daje radę. Myślę, że nawet do powiedzmy 50 metra mógłbym tak ciężkim koszyczkiem zarzucić. Co jest dla mnie niezłe, bo można zarzucić ciężki koszyczek, a frajda z holu jest ogromna, bo to wędzisko bardzo fajnie pracuje. No ja wiem, co mi to łowienie tutaj psuje. Kamera jest na mnie ustawiona, ale tego nie widać, ale tam kurczę grasuje kormoran. Skubaniec, no to on mi tam psuje to łowisko, dlatego przestały brać. Chyba muszę się z tym pogodzić, że on sobie tutaj zażeruje. No nic nie mogę z tym zrobić. I za chwilę, jak on już skończy, to po prostu muszę donęcić to łowisko, żeby znowu te ryby kupić. One już wypłyną centralnie tutaj, gdzie zarzucam zestaw. No kolego, no tak się nie robi. No, nęciłeś tam, o i nura następnego. No słabe to jest. Dobra, nic z tym kormoranem nie zrobię. No muszę to zaakceptować, liczyć na to, że i tak ryby mi wypłoszył i tak. Za chwilę się naje i niech stąd po prostu najedzony odleci i donęcę sobie łowisko i mam nadzieję, że znowu kupię ryby tutaj do siebie. Wrócę może do wędziska. Założyłem 2-uncjową szczytówkę. Dosyć mocną, ale tutaj może być duży uciąg, więc nie chcę bardzo delikatnej szczytówki, która się wygnie, tylko chcę mieć dosyć sztywną szczytówkę, która i tak świetnie według mnie pokazuje brania. Wcale nie cierpię, że szczytówka jest zbyt delikatna, zbyt mocna. Jest taka, powiedziałbym, akurat, bo bardzo mocno się nie wygina. A jak jest branie, to jest to branie bardzo dobrze sygnalizowane. Nawet branie tego jazgarza widziałem. No, co prawda nie zareagowałem, bo to było takie tylko tryknięcie i koniec. No ale też to było widoczne. O, kormoran utonął, bo się nie wynurzył. Skubany chyba za dużego leszcza sobie wybrał. Ciekawe, ile one pod wodą mogą siedzieć. Jeśli wiecie, ile kormorany mogą spędzić czasu pod wodą na jednym wdechu, to może napiszcie w komentarzu. Łowisko wymaga donęcenia, no nic się nie dzieje. Parę koszyków tam podam, parę szklanek tam podam, żeby może znowu do mnie przypłynęły rybki. Tylko nie będę kleił wałków, podam luzem. Dosyć mokrą mieszankę, bo widać, że one pasowało im żerowanie z dna, więc nie chcę, żeby jakieś tam suche cząstki. Co to było? Jakiś ruch na szczytówce był. No nic, wyjmuję ten zestaw i donęcam. Kormoran popsuł łowienie, ale podałem parę szklanek, pierwszy zarzut po donęceniu i od razu leszcze do mnie wróciły, także fajna reakcja na donęcenie, trzeba o tym pamiętać. To wygląda na fajną rybę, pewnie z tych takich 47 cm, bo tak bym powiedział, to taka średnia tutaj tych ryb, ale to są ryby ponad kilogramowe, więc nie mogę narzekać. Na zawodach na pewno by było świetne łowienie, myślę, że już nie wiem ile łowię, no nie za długo, a już bym miał pewnie z 10 kg w siatce, także nie mogę narzekać, świetny dzień nad wodą. Te brania są fajnie sygnalizowane, wyraźne, ryby walczące.
ładne, więc ja jestem jak najbardziej szczęśliwy. No zobaczcie, no przepiękna rybka, przepiękna. Taki srebrno-miedziany. No ten jest taki, może nie największy, no ale największy z najmniejszych. Kurczę, ale ty masz tu ostre, tak mi wpija się tutaj w palce. Pokrywy skrzelowe ma takie ostre tutaj ostro zakończone. Taka rybka, wypuszczam. No i mam nadzieję, będą następne, bo branie nastąpiło dosyć szybko. O, ten to elegant. No jest kolejny leszcz. No kurczę, potrzebne było to donęcenie. Myślę, że już to pierwsze nęcenie też straciło na sile. Doszedł do tego jeszcze kormoran, który tam już w ogóle czystkę w stanowisku zrobił. Nie działo się nic. I po tym donęceniu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pojawiły się znowu leszcze. Zestaw jest, no można powiedzieć, dosyć sztywny, bo jest plecionka z odcinkiem federgumy, ale ta wędka ma takie piękne, myślę, progresywne ugięcie. Jest dosyć sztywna przy zarzucaniu, natomiast jak już tak ma większe obciążenie, no to pięknie się wygina. No i federguma, 30 cm odcinek federgumy. On też na pewno bardzo dobrze amortyzuje te szarpnięcia, bo ja widzę, jak podbieram rybę, o ile jest on dłuższy. Więc na pewno ta federguma też tutaj robi robotę. O, ładne. Kolejny taki właśnie, nie srebrny, ale już taki delikatnie wpadający w złoto. No to jest fajna rybka z dużym brzuszkiem. Chociaż mniejsza od poprzedniej, ale fajna. No miał coś sobie z gwiazdy, tak. Oko do nas puścił. Podczas przywitania wspomniałem, że byłem na tym łowisku w zeszłym roku. To było mniej więcej rok temu. Wtedy byłem na początku lutego, teraz jest no mniej więcej bliżej połowy lutego, więc powiedzmy te dwa terminy może dzieli, ze 2 tygodnie jest różnicy. I mam takie jak na razie spostrzeżenia po tym łowieniu, jakbym chciał porównać te dwa wędkowania. Oba były bardzo udane. Podczas obu tych sesji złowiłem wiele leszczy. Natomiast jedno i drugie wędkowanie bardzo się różniło, ponieważ używałem no skrajnie różnych przynęt. Podczas zeszłorocznej wyprawy zdecydowanie najlepszą przynętą były 2 dendrobeny i to nie wybierałem najmniejszych, tylko no solidne takie dendrobeny 3-4, taka wielkość była. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że tym rybom bardziej pasuje ochotka. Ja próbowałem na dendrobeny łowić. Nawet jakąś rybę złowiłem na kawałek dendrobeny, ale tam były też białe robaki. Te białe robaki były wyssane, a ta dendrobena tak jakby była nieruszona. Gdy spróbowałem złowić na dendrobenę z białym, nie miałem reakcji, a gdy były białe z ochotką, to były ryby. Jeszcze nie próbowałem na czystą ochotkę łowić, ale mam wrażenie, że dzisiaj ochotka to jest taka kluczowa przynęta. To jest coś, co tym rybom najbardziej tutaj odpowiada, więc też takie ciekawe spostrzeżenie. No mniej więcej podobny czas w roku, a ryby inaczej reagują na podaną przez nas przynętę. No powiem Wam, że ten to stawia opór i się zastanawiam, czy to będzie ta ryba, czy po prostu jakiś jeden z bardziej walecznych leszczy. No takie szarpnięcia są bardzo męskie. To lubię.
zwiększyłem haczyk, bo wcześniej miałem branie, dostała ryba po zębach i niestety spadła, więc zwiększyłem haczyk na 20 N20, założyłem pajdę ochotek, nie wiem, z 10 sztuk chyba. I ryba się skusiła, mam nadzieję, że skusiłem największego tam na dnie, który był. To na pewno nie było branie po opadzie, bo przynęta, nie wiem, prawie 2 minuty leżała od momentu wpadnięcia do wody. To myślę, że to jest wystarczający czas, żeby leżała na dnie. Unoszę tutaj to wędzisko dosyć wysoko. Boję się tutaj, żeby w żaden zaczep nie złapać ani koszyczka, ani żeby ryba mi tu nie weszła w nic. No ładny leszcz jest. Oj, to jest piękny leszcz. Piękna ryba. Dobrze, że zwiększyłem ten haczyk. Czuję się dosyć pewnie. Nie chcę się łatwo poddać. On przez cały hol tak szarpał. Teraz jest... O, chodź tu pięknie. Ale mnie chciał zmylić. Widzicie, co tu się wyprawia? Ale zdążyłem z misiem. Piękna ryba. Da radę za karp? O, jeszcze tak boczkiem, ale ciężko. 60 nie ma na pewno, no ale to jest podobnej wielkości lesz jak ten poprzedni, 50 parę centymetrów. To już mięsista warga. To jest to grubiutki. Czy to pani grubiutka. Ojejku, chodź, pokażę Ci jeszcze ostatni raz. No i ryba do wypuszczenia. Ojejku, śliski ogon, mam nadzieję, że ją ładnie... No czekała na to, skubana, no myślałem, że chociaż troszkę ładniej zapozuje, ale nie. Piękna ryba, no i zdrowa. Trzeba wytrzeć gila i łowić dalej. Łowisko cały czas się zmienia. Ja staram się dopasować do preferencji ryb. Staram się czytać to, co one mi tam sugerują. Na początku miałem wrażenie, że przynęta nie może być bardzo duża, chociaż ona była dosyć duża, no bo 3 robaki z ochotkami to jest dosyć duża przynęta. Ale gdy próbowałem na początku założyć dendrobenę, no to tak nie miałem wrażenia, że ta dendrobena tym rybom odpowiada, ale z drugiej strony one nie grymasiły, bo ja podczas wędkowania dodawałem do koszyczka cięte dendrobeny i te ryby, jak widać, żerowały w tym łowisku. Ale dużo lepszą przynętą w mojej ocenie były te białe robaki z ochotką. Później zauważyłem, że jak wyciągam rybę, no to ochotki są wyssane, a te białe robaki tak jakby nie były w ogóle ruszone przez ryby. No co tak mi dało do myślenia, że być może tak te ryby interesują się tylko ochotką, więc zacząłem zakładać po prostu pęk ochotek. Dosyć duży pęczek ochotek. I to było też świetne. Ryby na to świetnie reagowały, brania były szybkie. Wielki pęk ochotek, który był bardzo dobrze widoczny w wodzie. Jeszcze pewnie te ochotki gdzieś tam, mam bardzo dobrej jakości ochotkę, więc te ochoteczki sobie tam wiły się na dnie, dawały sygnał rybom. Ryby namierzały poruszającą się przynętę i brały. Te brania były regularne i częste, więc uznałem, że skoro mam regularne brania, częste i tych ryb w łowisku wydaje się, że jest dużo, więc one między sobą konkurują, no to trzeba spróbować tej przynęty, która działała ostatnio. A ostatnio mówię rok temu, jak tutaj byłem, a wtedy świetną przynętą były 2 dendrobeny, więc zarzuciłem zestaw z 2 dendrobenami. Zobaczymy, no może to jest czas, żeby łowić na 2 dendrobeny.
To jest piękne, to jest piękne. Branko, zacinamy, a tam stoi w miejscu i po chwili takie są mocne szarpnięcia pyski. To najbardziej lubię. No teraz idzie dosyć gładko, więc zobaczcie, mogę go po prostu kołowrotkiem scholować. Więc to pewnie nie będzie jakiś smok, no ale na pewno ryba ponad kilo, tak jak tutaj, no wszystkie praktycznie. Co tu się dzieje? Dociągnąłem tutaj do kantu, już do tego ostatecznego wyjścia, muszę dosyć wysoko wędkę. Ta ryba tak wcale tak wydawało się, że lekko idzie, ale tutaj już nie. Pokazuje pazurki, chociaż nie jest chyba jakaś duża, jeszcze słabo ją widzę. Znaczy nie duża, no ja już tak trochę jestem, parę tych większych leszczy złowiłem i też mnie ten bardzo cieszy, ale to nie jest ten ponad 50 cm, tak mi się wydaje. Dendrobeny tylko się pokazały. No nie, no ładny. Złoty. Sprinter taki dosyć. O, dobrze, to jest ten moment. Także jak jest konkurencja pokarmowa, no to wtedy można pozwolić sobie na większą przynętę. Oj, zanieczyszcza kosz, chyba się najadł. O, dobra. 10 haczyk, więc dosyć duży, pewny. Ciężka ryba, kawał ryby. No leszcze się teraz ustawiły. Mam wrażenie, że jeden koło drugiego tam są już w łowisku. Regularne hole. Długo nie czekam na branie. Duża przynęta, 2 dendrobenki. Już nawet założyłem duży haczyk. Haczyk numer 10, największy Zen 20. I to w ogóle rybom nie przeszkadza, a jestem pewny, że no będę więcej zacięć miał skutecznych przy takim dużym haczyku. No i zresztą ten haczyk pasuje do tej przynęty. No, jak miałbym mniejszy haczyk, no to ta przynęta by trochę karykaturalnie wyglądała. No jest kolejny leszcz. Dzisiaj łowienie jest po prostu wspaniałe. Nie wiem, jak to określić. Dużo ryb. Ryby waleczne, czytelne brania. Teraz już jest naprawdę takie łowienie, jakie ja lubię. Duża przynęta. Zestaw męski. Duży haczyk. No i piękne ryby. O! Nie chce odpłynąć. Trochę został uśpiony, ale on sobie znajdzie drogę do domu. Na pewno znajdzie. Jak widzicie, dendrobeny także świetnie sobie radzą i ryby na to bardzo dobrze biorą, więc tak trochę klamrą spiąłem ten film z zeszłego roku i ten dzisiejszy. Na początku to nie działało, ale jak już te ryby się dobrze ustawiły, nastąpiła konkurencja pokarmowa, one tam musiały walczyć o pokarm, no to na dendrobeny też świetnie brały. Piękna sygnalizacja brania. Te ryby, mam wrażenie, że były odrobiny nawet większe niż te nawet łowione na pęczek ochotek. Więc taka też powiedziałbym, że troszkę selekcja właśnie tą przynętą. Nie przeszkadza im duży haczyk. Więc świetne łowienie, chociaż mam takie też przeczucie, że to donęcenie, które wykonałem, było świetne, bo ryby od razu się wkręciły i one tak jakby, ja je cały czas nakręcałem jeszcze dodatkowo tym towarem, który podawałem w koszyczku, ale chyba na tyle dużo ryb już się pojawiło w łowisku, że teraz tak wyczuwam, jakby to łowisko troszkę się robiło takie bardziej spokojne, co jest dla mnie sygnałem, że znowu muszę tamto łowisko jeszcze donęcić, więc jeszcze raz donęcę. O, ale jest ryba cały czas.
Więc jak wyczuję ten moment, to jeszcze donęcę to łowisko, żeby na zakończenie jeszcze może jakąś ładną rybę Wam zaprezentować. To dendrobeno zjadacz, no. Zobaczcie, w takim pięknym słońcu. Piękna ryba. Ona jeszcze jest taka dosyć smukła. Tu czuję, że jest gruba, ale ma taki dosyć płaski brzuszek. Ona jeszcze dostanie takiego pięknego brzuszka, więc w ogóle będzie super. No, bardzo mi się spodobała. Spodobałeś, bo widzę takie już początki wysypki. No. Mówiłem wcześniej o wędzisku. Mówiłem wcześniej o wędzisku, zachwalałem, jakie to jest fajne wędzisko, że kij do 60 gramów, który no świetnie działa pod takim obciążeniem, ale dałem koszyczek 60-gramowy, czy nawet później 70-gramowy plus wsad i ta wędka dalej była sprawna na tyle, że mogłem zarzucać koszyczek na 35 metrów czy 36, ale uciąg się zrobił na tyle duży, że już sięgnąłem nawet po koszyczek 80-gramowy. Zmieniłem koszyk na koszyk z wąsami, bo miałem takie koszyczki 70-gramowe z trytytkami takimi, które właśnie miały służyć jako wąsy, ale to było za słabo, bo było widać, jak ten koszyczek przeskakuje po dnie, więc wziąłem teraz koszyczek 80-gramowy z długimi drucianymi wąsami, no i nareszcie to już stoi na dnie, tego nurt nie przesuwa. Więc wszystko się zmienia tutaj jak w kalejdoskopie dzisiaj od rana. Piękne branie. Ło, co to jest za ryba? Być może w tym mocniejszym nurcie te większe się uaktywnią, bo to nieraz tak bywa. Zobaczymy. Co ciekawe, no tak wydaje mi się, że ten nurt się zwiększył, bo koszyczek wcześniej zaczął przeskakiwać. No ale tak jakoś nie widać tego po rybie, bo nie widać, żeby ta ryba jakoś tak spływała z nurtem. Tak jak nieraz w rzekach to się dzieje, że ryby spływają z nurtem, więc cała ta masa wody zaczęła troszkę szybciej się poruszać. Być może przez to, że wiatr się nasilił i te podmuchy spowodowały ruch wody, bo ten wiatr szedł równo z nurtem. Na początku trochę się huśtał, teraz tak trochę zelżał, ale myślę, że tutaj przy tym rancie on się obudzi. Ja to przewidzę i wstanę. Chciałem powiedzieć, żeby nie zaczepić koszyczkiem o rant, ale chyba zbyt późno to zrobiłem. Walczę, żeby wyciągnąć z tego zaczepu, ale jakoś mi się nie udaje. Niestety wygląda na to, jakby się koszyk zaczepił. Holender, no. Michał, chyba Ty będziesz musiał wkroczyć do akcji. Korzystam z uprzejmości Michała, dałem mu wędkę. Michał ma spodniobuty na sobie, więc jest szansa, że jakoś uwolni ten koszyczek z zaczepu. No to jest prawdziwy teamwork. Poprosiłem Michała, wiedziałem w czyje ręce mogę tutaj oddać wędzisko i pomógł mi wydostać ten koszyczek z zaczepu. Jest ryba, nawet ryba się nie uwolniła. Także piękny lerz zmierza do podbieraka i to będzie chyba ryba, którą zakończę dzisiejszą przygodę. Wspaniały dzień nad wodą. Chodź, kochany. No grubasek. Ten ma brzuszek taki konkretny. Zobaczcie, to co mówiłem o koszyczku. Koszyczek 80-gramowy z kolcami. On dopiero stanął, bo te wcześniejsze, lżejsze przeskakiwały. Taki grubasek. No myślę, że ten już ma też ponad 50 cm. Dendrobenka, a nawet dwie były, więc dwie dendrobenki pochłonął. To była ostatnia ryba, którą dzisiaj zaprezentuję na filmie. Super dzień nad wodą. Ojejku, no takie dni to są wyjątkowe.
Słuchajcie, powiem wam, że dzisiaj się tak dogadałem z rybami, że znalazłem dzisiaj z nimi naprawdę wspólny język. One do mnie mówiły, ja do nich mówiłem i rozumieliśmy się wyśmienicie. Także wypuszczam rybkę i do zobaczenia. Może poproszę Leszcza, żeby wam coś przekazał. Jeżeli spodobał wam się ten film, to bardzo proszę zostawcie łapkę w górę pod filmem. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału Preston Innovations Polska na media społecznościowe, na Instagram oraz na Facebook. To mówiłem ja, Wielki Leszcz. Dziękuję, że byliście. Było super. Do zobaczenia w następnym filmie. Nie mogłem się z wami rozstać. Na zakończenie zawsze Michał daje coś śmiesznego, a teraz damy coś dużego. Zakończyłem film, ale jeszcze postanowiłem wykonać parę zarzutów i przypłynął on. To nie jest największy. Jest największy. To jest największa ryba, na pewno. Na pewno ryba największa, którą dzisiaj złowiłem. Nie, no jest większy, no. To jest ryba na takie ponad 3 palce. No moje 3 palce to będą... Według mnie 56-57 cm. No to już jest piękny, piękny, piękny leszcz. Przyszedł wieczór, przyszła pora na... Znaczy wieczór, no z popołudnie. Przyszła pora na duże. Przyszła pora na potwora. Także na zakończenie jeszcze raz dziękuję, że byliście i taki piękny na zakończenie.